A przed nami za chwilę stanie kobieta, która od zawsze pragnęła pomagać kobietom, drugiej kobiecie. To pragnienie zaprowadziło ją aż do kliniki Planned Parenthood, gdzie myślała, że swoją posługą sprawi, że kobiety nie będą ryzykować swoim zdrowiem i życiem. Jednakże wiemy doskonale, że coś zmieniło się, coś się wydarzyło w jej życiu, coś zobaczyła, co zmieniło jej przyszłość. Dramat aborcji, zabójstwo nienarodzonego dziecka. W 2009 roku odchodzi z tej kliniki. Zakłada fundację, która do dzisiaj pomogła ponad 500 pracownikom klinik aborcyjnych i jest świadkiem Bożego Miłosierdzia. Jest świadkiem życia, ale również świadkiem okropności zabójstwa nienarodzonego dziecka. Przed nami pani Abby Johnson, którą nie witajmy brawami, ale cichą modlitwą, by to doświadczenie zmieniło również nasze podejście, naszą świadomość, naszą postawę wobec życia. Hello, Pro-Life Poland. Dobry wieczór, Polsko Pro-Life. It is wonderful to be here with you in your beautiful country. Wspaniale jest być tutaj z wami w waszym pięknym kraju. And let me also say that if you are here and you support abortion, you are welcome. I pozwólcie mi również powiedzieć, że jeżeli jesteś tutaj i jesteście za aborcją, również was witam. Serdecznie was wszystkich witam. I'm always glad when people who have differing opinions are willing to be with us and hear truth. Cieszę się również, jak przychodzą ludzie, którzy nie popierają życia, nie są pro-life i chcą usłyszeć moją historię, chcą usłyszeć prawdę. I live in the United States in Texas, where it is not cold. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, gdzie nie jest zimno, tak jak tutaj. I am not prepared. Nie jestem przygotowana na takie mrozy. I live with my husband and our 8 children. Mieszkam razem ze swoim mężem i 8 dzieci. Mamy 8 dzieci. I know it's a lot. Wiem, że to dużo. We have a 13-year-old daughter and 4 boys that are 7, 6, 5, and 4. Mamy 13-letnią córkę i 4 chłopców, którzy mają 7, 6, 5 i 4 lata. And then we have twin girls that are 2 years old. Mamy także bliźniaczki, dziewczynki, które mają 2 latka. And then we have an 8-month-old little boy. I na końcu mamy 8-miesięcznego chłopca, który urodził się w maju. I always joke that we became Catholic and we got serious about being open to life. Zawsze sobie żartuję, że kiedy staliśmy się katolikami, zaczęliśmy bardzo poważnie myśleć na temat pro-life. I want to tell you my story about how I got involved with Planned Parenthood and how I walked away. Chcę wam powiedzieć swoją historię, co zbliżyło mnie do Planned Parenthood, do kliniki aborcyjnej Planned Parenthood i co sprawiło, że od niej odeszłam. I got involved as a college student, not knowing really anything about abortion. I didn't know anything about Planned Parenthood. Związałam się z kliniką Planned Parenthood, kiedy byłam studentką college'u. Byłam młoda, niewiele wiedziałam o aborcji, niewiele wiedziałam o klinice Planned Parenthood. I grew up in a wonderful Christian home, and I remember at some point in time my parents saying that we were pro-life. Wyrosłam we wspaniałym chrześcijańskim domu i pamiętam, jak moi rodzice zawsze mówili, identyfikowali się jako pro-life. But we did not talk about abortion. I think my parents just believed that because they had raised me in Christian faith, that abortion would never be something that we really needed to discuss. Nigdy jednak nie rozmawialiśmy w naszej rodzinie o aborcji. Moi rodzice po prostu myśleli chyba, że skoro wychowali mnie pro-life, takie było ich myślenie, nigdy nie będziemy musieli o tym rozmawiać, nie będzie to potrzebne.
I went to college. I met a woman who was working for Planned Parenthood, and she started talking to me about the organization. Kiedy byłam w koledżu, spotkałam osobę, która pracowała dla kliniki Planned Parenthood i zaczęłam z nią rozmowę, dyskusję na temat tej kliniki. Of course, Planned Parenthood is the largest abortion provider in the world, and they have an international Planned Parenthood group that is even influential here in Poland. Planned Parenthood jest organizacją, która wykonuje najwięcej aborcji na świecie. Właściwie rozprzestrzenia się na cały świat, również włączając to w wasz kraj, Polskę. She started telling me that Planned Parenthood was open and available for women to help them if they were in crisis and to help them with health care. Powiedziała mi osoba, z którą rozmawiałam, pracowniczka kliniki Planned Parenthood, że jest to organizacja, która pomaga kobietom w potrzebie, w kryzysie. And because I was a young person who, of course, wanted to help women, I was very easily convinced that Planned Parenthood was a good organization. Ponieważ byłam osobą młodą i zawsze chciałam pomagać kobietom, uwierzyłam, że jest to faktycznie organizacja, która chce im pomagać. She asked me if I wanted to volunteer at the clinic, and I did. And then eventually, when I graduated from college, I went on to work for Planned Parenthood. Spytała się mnie najpierw, czy chcę być wolontariuszką w klinice Planned Parenthood i tak się na początku stało. Natomiast kiedy skończyłam college, zatrudniłam się tam na stałe. You know, no one decides that they want to work in the abortion industry because they are bad people. People decide to work in the abortion industry because they truly believe that they are helping women. Myślę, że nikt zaczynający i pracujący w klinikach aborcyjnych nie myśli o tym, że nie zaczyna tam pracować dlatego, że jest złą osobą. Naprawdę myślę, że większość ludzi zaczynających pracę i pracujących tam chce naprawdę pomagać kobietom. So I'd been there for 7 years, and then my 8th year working at the clinic, things started to change. Pracowałam tam przez 7 lat. 8 roku rzeczy dla mnie zaczęły się zmieniać. I believe that God was beginning to open my heart to the truth because I wasn't really ready to hear him until then. Głęboko wierzę, że w tym czasie, tego ostatniego roku, Pan Bóg zaczął otwierać moje serce naprawdę, bo do tej pory nie chciałam go słyszeć. I was informed by my supervisor that we were going to be opening an abortion facility that aborted babies through the 6th month of pregnancy. Zostałam poinformowana w pewnym momencie przez moją przełożoną, że będziemy otwierać nową klinikę, która będzie wykonywała aborcję aż do 6. miesiąca życia. And even as someone who was pro-life and ran an abortion facility, I felt like that was too far along to perform abortions. I nawet dla kogoś, kto był przez 7 czy 8 lat dyrektorem kliniki aborcyjnej, 6 miesięcy to było troszeczkę za dużo. Then a few months later, I was called in to a meeting about finances with my supervisor, and at that time, I was instructed to double our abortion quota, the number of abortions that we had to sell to women coming in. Parę miesięcy później zostałam wezwana właściwie na zebranie z moimi przełożonymi szefami i zostałam poinformowana na tym spotkaniu, że musimy podwoić liczbę aborcji, jakie robimy w ciągu roku. And I thought this couldn't be right because I had believed that at Planned Parenthood our goal was to keep abortion safe, legal and rare. Nie mogłam na początku w to uwierzyć, bo przez całe lata byłam przekonana, myślałam, że naszym celem kliniki Planned Parenthood jest to, żeby aborcja była legalna, rzadka
i bezpieczna. But here it was on paper. Not only did we have an abortion quota, but we were being asked to double that number. Ale zostało mi to nawet pokazane, nie mogą w to uwierzyć, ale zostało mi to nawet pokazane na papierze. Nie tylko, że mamy podwoić ilość zabiegów aborcyjnych w ciągu roku. I questioned my supervisor and I asked her why they were asking us to sell so many abortions. Więc zdziwiona spytałam się swojej przełożonej, z jakiej przyczyny zostaliśmy poproszeni o to, żeby podwoić ilość zabiegów aborcyjnych. She looked at me and said, why would we ever want to reduce the number of abortions? That's how we make our money. Popatrzyła na mnie zdziwiona i powiedziała, Abby, dlaczego mielibyśmy zmniejszyć, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Przecież zabiegi aborcyjne przynoszą, usługi aborcyjne przynoszą nam największy profit, generujemy z tego największy dochód. And I don't remember how I justified that conversation in my mind, but somehow I did. Nie wiem, jak wytłumaczyłam sobie to, co usłyszałam, jak przeszłam nad tym do porządku dziennego, ale to się stało. About a month later, we had a visiting physician come in from out of town, and he was explaining to me that he performed abortions differently at his clinic than we did at Planned Parenthood. Około miesiąc później odwiedził nas lekarz ginekolog, który nie pracował w naszej klinice, pracował w innym miejscu i wykonywał zabiegi aborcyjne troszeczkę inaczej niż to działo się w naszej klinice Planned Parenthood. Our abortion procedure was simple. A woman would come into the room. We would immediately give her sedation so that she wouldn't remember the sounds, the smells, the conversation, and hopefully it would even dull the memory of the pain that she felt during the abortion. Zabieg aborcyjny przeprowadzony w naszej klinice był zabiegiem bardzo prostym i szybkim. Kobieta zaraz po wejściu do gabinetu zabiegowego został jej podawany środek anestetyczny po to, żeby właściwie nie pamiętała, nie widziała, gdzie jest, nie pamiętała, gdzie jest, nie czuła zapachu, po to, żeby od razu usnęła, nie pamiętała całego doświadczenia. After the patient was sedated, the doctor would come in and he would begin the abortion procedure by inserting a suction tube into the woman's womb. Po tym, jak kobieta została uśpiona, wchodził dopiero lekarz ginekolog i zaczynał cały zabieg aborcyjny włożeniem wiernika z aparatem ssącym do jamy macicy. He would take that suction tube and he would blindly probe around inside of the woman's uterus until he thought the uterus was empty. Zabieg aborcyjny w naszej klinice był zabiegiem, można powiedzieć, wykonywanym na ślepo. Lekarz bez żadnej kontroli ruszał ssakiem, wziernikiem, ssakiem i starał się usunąć wszystkie wnętrzności, wszystko, co było w macicy. After he completed the abortion, all of the parts of the baby, the body parts of the baby would go into a glass container. Po tym, jak zabieg aborcyjny został ukończony, wszystkie części ciała, części dziecka, które zostały usunięte z jamy macicy, zostały układane w takim szklanym pojemniku, na szklanej podstawce. That glass jar would go in a laboratory. That laboratory was called the POC lab. POC stood for Products of Conception, which is, of course, the baby, but you can't say baby inside of an abortion clinic. Wszystkie części usunięte w czasie zabiegu aborcji zostały umieszczone w słoiku i następnie przenoszone do pokoju, który nazywał się POC, czyli POC. To ja przetłumaczę Państwu najpierw po angielsku Pieces of Children, czyli kawałki dzieci.
The POC technician would take all of the parts. She would put them into a glass dish and reassemble the parts of the baby. Następnym etapem, i po tym jak ten słoik został przeniesiony do pokoju, jeden z pracowników kliniki, technik, wyjmował następnie wszystkie części ciała dziecka usunięte i układał je właściwie tak jak można powiedzieć puzzle. We had to make sure that we did not leave part of the baby, an arm or a leg, inside of the woman's womb, or else she could develop a very serious infection. Dlaczego to było robione? Musieliśmy być pewni, że wszystkie części ciała dziecka zostały usunięte, nie zostały w jamie macicy, bo wtedy groziłoby to komplikacjami takimi jak infekcja. After all of the parts had been counted, the technician would put the babies into a bag and put the bag into a freezer that the staff jokingly called the nursery. Potem jak już wszystko było policzone i sprawdzone, wszystko się zgadzało, wszystkie części ciała dziecka były na miejscu, wiadomo było, że wszystko było usunięte z jamy macicy, te części dzidziusia zostały wsadzane do plastikowej torby i umieszczane w zamrażalniku. And that was the way that abortion was performed day in, day out at my facility, and that was the only way I knew abortions to be performed. Więc tak była wykonywana aborcja w klinice, w której pracowałam. Każdego dnia przez 8 lat. But this visiting physician was explaining to me that it's safer for the patient to use an ultrasound during the abortion procedure. Natomiast ten lekarz, o którym już wspomniałam i który przyjechał do nas z wizytą, wyjaśnił mi, że byłoby bezpieczniej, jak cały zabieg robiony by był pod kontrolą ultrasonografii. I was called in to assist during the abortion procedure. My job was to hold the ultrasound probe on the woman's abdomen so that the doctor would be able to see the baby. Byłam poproszona o asystę przy zabiegu aborcyjnym. O co byłam poproszona, to trzymanie głowicy ultrasonografii na brzuchu pacjentki. I looked at the ultrasound screen and I saw that the baby was 13 weeks along. The baby was fully formed. I could see his face, his eyes, his nose, his hands. Spojrzałam na ekran maszyny ultrasonograficznej. To, co zobaczyłam, to było 13-tygodniowe dziecko, które było w pełni wykształcone. Miało ręce, nogi, palce. And I felt very nervous about what I was about to witness on that ultrasound screen. I zaczęłam się robić nerwowa, zaczęłam się denerwować, co się stanie dalej, czego doświadczę w czasie tego zabiegu, co właściwie zobaczę na ekranie maszyny ultrasonograficznej. I looked back at the screen and I saw the suction tube going into the woman's womb. Następnie, kiedy spojrzałam na ekran maszyny ultrasonograficznej, zobaczyłam, że wiernik ssak został wprowadzony do jamy macicy. And I watched the instrument get closer and closer to this baby, and when it finally touched his side, he jumped. Zobaczyłam, że ten ssak jest coraz bliżej i bliżej ciała dziecka i aż do momentu, kiedy go dotknął i wtedy dziecko odskoczyło. And I saw this 13-week-old child begin to move his arms and legs as if he was trying to move away from the instrument that was about to take his life. I zobaczyłam, jak to ciało, ręce, nogi 13-tygodniowego dziecka zaczynają się ruszać, tak jakby chciały uciekać od ssaka, który za chwilę odbierze mu życie. Weźcie go do maszyny. He tried to move away, but there was nowhere for him to go. Starał się uciekać, ale nie było dla niego drogi ucieczki. The technician turned the suction machine on, and I watched in horror as his body was torn apart into pieces.
Co się stało następnie? Została włączona maszyna ssąca i to, co zobaczyłam, to był prawdziwy horror. Widziałam, jak część po części ciało tego dziecka jest rozrywane i wsysane do maszyny. In just a few seconds, the ultrasound screen was black, and I knew that that meant the abortion had been successful. Po następnych kilku sekundach, jak spojrzałam na ekran maszyny ultrasonograficznej, zrobił się czarny. Co to znaczyło, że zabieg aborcyjny I went back to my office that zakończył day, się. and I didn't know what my life was going to look like, but I knew that I could never participate in an abortion again. Wróciłam tego samego dnia do swojego biura i nie miałam pojęcia, co zrobię, jak będzie wyglądać dalej moje życie, ale wiedziałam jedno, że nigdy już nie mogę uczestniczyć w aborcji, w zabiegach aborcyjnych. I decided I would leave Planned Parenthood, and I felt compelled that I must share what I had seen with the world in hopes of saving as many children as I can. Wiedziałam wtedy, że muszę opuścić klinikę Planned Parenthood. Wiedziałam, że muszę zacząć dzielić się swoją historią, swoim doświadczeniem, tym, co zobaczyłam, nie tylko w swoim kraju, ale na całym świecie. And in my time before I came here to Poland, I was really praying about what to speak to you about, because I'm not Polish and I don't know your culture. Zanim tutaj przyjechałam, dużo się modliłam o to, co mam do was powiedzieć, bo nie jestem Polką i nie znam waszej kultury, nie znam waszego kraju. And God kept putting the word compromise in my mind. I to, co słyszałam cały czas, słowo, które wracało przy moich modlitwach, to był kompromis. And during my time here in Poland, I have learned much about abortion in your country and what is really happening. Tylko w czasie tych 2 dni, kiedy tutaj jestem, dowiedziałam się już wiele na temat, co się wydarza w waszym kraju i na temat aborcji. You see, your country has already compromised on life. Widzicie, tego, co się dowiedziałam, to że wasze państwo właściwie już w tej chwili idzie na kompromis. Every year you are aborting children, you are killing children in the name of choice. Każdego roku i właściwie każdego dnia zabijacie dzieci z powodu wyboru. Mówicie o wyborze. Każda kobieta powinna mieć wybór. You have made the decision that some children are worthy of life and some children are not. Podejmujecie decyzje za dzieci, które dzieci powinny żyć, a którym tego trzeba odmówić, którym możecie tego odmówić. And this has happened because of compromise. I to się dzieje dlatego, że idziecie na kompromis. I am urging you. The world is looking to you. The Catholic Church is looking to you to stop compromising on the issues of life. Cały świat patrzy na was, Kościół patrzy na was, abyście przestali iść na kompromis, jeżeli chodzi o aborcję. Today I listened to a story. Dzisiaj słyszałam historię. It was the story of nurses who work in hospitals around Poland. To jest historia położnych, pielęgniarek, które pracują w szpitalach w Polsce. They told stories of women who had gone in to have abortion procedures of their babies, sometimes 30 weeks along in their pregnancy. One opowiedziały mi historię kobiet, które miały mieć przeprowadzone aborcje, gdzie dzieci miały około 30 tygodnia.
And when the abortion fails, I kiedy aborcja nie udała się and the baby is born alive, these nurses talk about putting live babies in buckets of formaldehyde so that they will drown and die. one opowiadały o tym, że kiedy ta aborcja się nie uda, dzieci są wkładane bezpośrednio do wiadra, do pojemnika z formaliną. This is happening here. To się dzieje tutaj. This is not happening somewhere else. This is happening right here in your country, in your Catholic country. To się nie dzieje nigdzie indziej, to się dzieje w waszym kraju, to się dzieje w waszym kraju katolickim. What are people doing about it? Co ludzie robią w tej sprawie? What are you going to do about it? Co wy zamierzacie zrobić z tym? Living babies being drowned to death in your hospitals. Małe dzieci są topione w waszych szpitalach. Babies that could live with very few medical interventions if they were provided. Dzieci, które przeżyłyby z małą ilością pomocy, żyłyby normalnie. And at least one of these nurses has actually told her story to Parliament. Jedna z tych osób pracujących, tych pielęgniarek, opowiedziała swoją historię, opowiedziała te wszystkie historie w parlamencie, w polskim rządzie. Yet nothing happened. I nic się nie wydarzyło. You know why? Wiecie dlaczego? Because Parliament needs the Polish people to believe that you don't have this problem in your country. Polski parlament potrzebuje polskich ludzi, którzy w to uwierzą i żebyśmy nie mieli tego problemu w Polsce, w naszym kraju. But the problem is here. The problem has been here. Apparently, the last number that I heard is that almost 1,000 babies are being killed in Poland every year. Ostatnio co usłyszałam, to około 2000 dzieci jest rocznie zabijanych w polskich szpitalach. Why? Because of how they were conceived? As if their conception gives them less worth? Dlaczego? Z powodu tego, w jaki sposób zostały poczęte, czyli sposób poczęcia definiuje człowieka? Because they are disabled, as if a disability gives someone less worth? Ponieważ są niepełnosprawni? Czy to też daje mniejsze prawo im do życia? Poland, this is your wake-up call. This is your warning. Polsko, to jest twoje przebudzenie, to jest twoje ostrzeżenie. The church has been silent on the issue of abortion for far too long. Kościół jest zbyt długo cicho, jeżeli chodzi o aborcję, w sprawach aborcji. Za mało. Priests, I have found out that there are actively pro-abortion people, publicly pro-abortion people in your churches, in your Catholic churches, and you are giving them communion. Księża, mówię do was, w waszych kościołach są ludzie w pierwszych ławkach, którzy wspierają aborcję, którzy czynnie wspierają aborcję. I wy o tym wiecie. You are violating canon law by giving someone the Eucharist who is actively opposed to the magisterium of the church. Gwałcicie prawo kanoniczne, kiedy udzielacie komunii świętej komuś, kto czynnie działa, czynnie wspiera aborcję. Stop being silent. Our silence, your apathy is killing these children. Wasza apatia, wasza cisza pomaga zabijać te dzieci. Przestańcie być cicho. The Catholic Church is the most powerful organization on the planet. Polski Kościół katolicki jest najmocniejszą, najsilniejszą organizacją na naszej planecie, na ziemi. And if the Catholic Church was really serious about ending abortion, we could have done it many years ago. Kiedy Kościół byłby naprawdę przeciwko aborcji, już dawno byśmy sobie z tym poradzili.
This is not what it is to be pro-life. This is not what it means to be pro-life. Sitting in a lecture about abortion is not what it is to be pro-life. To wszystko, co się teraz dzieje, to nie jest do końca pro-life. Jeżeli siedzimy na wykładach na temat aborcji, to nie jest bycie pro-life. Yes, we must pray for an end to abortion, but our prayers must move us to action. Tak, musimy modlić się, jeżeli chodzi o aborcję, natomiast my musimy też zacząć działać. It's not enough. To nie wystarczy. Not when innocent human beings are being killed. Teraz są niewinne istoty ludzkie zabijane w tym momencie. Abortion expanded in the United States because of the silence of the church. Aborcja w Stanach Zjednoczonych rozwinęła się do tego stopnia z powodu ciszy Kościoła. The church continued to compromise because they were worried about offending people who were in the congregation. Kościół wciąż idzie na kompromis w Stanach Zjednoczonych, dlatego że boi się obrazić ludzi, jeżeli chodzi, stracić po prostu wiernych. And look where we are in America. Spójrzcie, gdzie jesteśmy w Ameryce, co się dzieje w Ameryce. You can abort a baby through all 9 months of pregnancy up until their due date in the United States for any reason. W Stanach Zjednoczonych możesz usunąć dziecko do momentu urodzenia bez żadnego powodu przez 9 miesięcy. Look at what's happening around the world Spójrzcie, co się dzieje na całym świecie because of compromise. z powodu kompromisu. Iceland proudly proclaimed about 2 years ago that they had eliminated Down syndrome in their country. Islandia dumnie ogłosiła 2 lata temu, że zupełnie wyeliminowała syndrom Downa, zespół Downa w swoim państwie. But they have not eliminated Down syndrome. They have simply killed those who are diagnosed with Down syndrome. Ale oni nie wyeliminowali zespołu Downa. Oni po prostu pozabijali te dzieci, które miały zespół Downa. Look at China. They have the largest abortion numbers in the world. 80% of the abortions performed in China are forced. The women are held down on beds. Their arms and their legs are strapped to the beds in restraints. Spójrzcie na Chiny. W Chinach jest około 80% aborcji. Kobiety są przywiązywane do łóżek, są zmuszane do tego, żeby dokonać aborcji. In India, it has become a crime to be a girl baby in the womb. They are killing babies, not only in the womb, but once they are born, they will smother and suffocate these babies and bury these baby girls in their backyards. W Indiach jest przestępstwem byciem małą dziewczynką w łonie mamy. One są zabijane zaraz po urodzeniu. Matki zabijają swoje córki, dusząc je po prostu poduszką czy czymkolwiek. You may think, oh, that could never happen here in Poland. Myślicie sobie, o, to się nigdy nie zdarzy w Polsce. It is knocking on your door. Ale to już puka do waszych drzwi. There are people waiting to compromise on abortion sitting in parliament right now. Są ludzie teraz w parlamencie, w waszym parlamencie, którzy czekają na to, żeby podpisać aborcję, prawo aborcyjne. You have an election coming up in May. Wybory zbliżają się w maju w waszym kraju. Are you going to vote for life? Zamierzacie głosować za życiem, czy nie? Because if you are Catholic, you don't have a choice. Ale jeżeli jesteście katolikami, wy tak naprawdę nie macie wyboru. And you may sit here as a Catholic and you may disagree with what I'm saying, but please understand your disagreement is not with me. Your disagreement is with the magisterium of the Catholic Church.
Wy możecie siedzieć tutaj i nie zgadzać się ze mną z tym, co ja mówię, ale tak naprawdę wy nie zgadzacie się ze mną, wy nie zgadzacie się po prostu z nauką Kościoła katolickiego. The compromise is coming. Kompromis nadchodzi. Are you willing to rise up? Are you willing to do something about it? Czy wy wstaniecie, czy wy macie zamiar coś z tym zrobić? Przebudzić się? Are you willing to help a woman who's in a crisis pregnancy that needs a place to live, that needs diapers for her baby? Czy wy macie zamiar pomagać kobietom, które chcą urodzić swoje dzieci, które przechodzą duże trudy w urodzeniu dziecka, w wychowaniu, w potrzebach finansowych? Are you going to vote for life every time, always? Czy macie zamiar głosować za każdym razem za życiem, w każdym momencie? Are you willing to go and stand and pray and be a witness to life in front of these hospitals that are killing your children? Czy wy macie zamiar stanąć przed tymi szpitalami, w których zabijają wasze dzieci? Czy wy macie zamiar stanąć tam i modlić się? God did not put us here on this earth to live a comfortable life. Pan Bóg nie postawił nas tutaj, nie dał nam życia, żebyśmy żyli wygodnym życiem tutaj na ziemi. God called us here to be uncomfortable, to go out into the world, to find those who need rescuing. Pan Bóg postawił nas tutaj po to, żebyśmy wyszli w świat i pomagali tym, którzy potrzebują pomocy, żeby ich uratować. And I'm not standing up here trying to make you sad. I am standing up here trying to help you understand that it is time for you to raise your voices. Nie jestem tutaj po to, żeby was zasmucić. Nie mówię do was po to, żeby zrobiło wam się przykro, ale mówię po to, żeby zachęcić was, abyście zabrali głos, żebyście wstali i zabrali głos. Because every day in your country, children are dying by abortion. Ponieważ codziennie w waszym kraju dzieci umierają z powodu aborcji. Where is their justice? Who is going to seek justice for these innocent children? Gdzie jest wasza sprawiedliwość? Kto zamierza szukać tej sprawiedliwości dla dzieci? Czy zamierzacie szukać tej sprawiedliwości dla nich? If not you, then who? Jeśli nie wy, to kto? This is our responsibility. To jest nasza odpowiedzialność. This is what we should feel compelled to do as Catholics. To jest to, do czego powinniśmy się czuć zobowiązani jako katolicy. So do something about it. Więc proszę, zróbcie coś. Raise your voice, sacrifice, get uncomfortable, do whatever you have to do to push back the compromise that has already come into your country. There is never a time when it is acceptable to cooperate with evil. Proszę was, zróbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby oddalić ten kompromis. Nigdy nie jest czas na to i nigdy nie wolno iść na kompromis ze złem. An abortion is inherently evil. Aborcja jest od samego początku i jest generalnie bardzo zła. Jest złem, czystym złem. Abortion is never acceptable in any case. Aborcja nie jest akceptowalna w żadnym wypadku. No compromise, no excuses. It is just wrong. Żadnych wymówek, żadnych kompromisów. Po prostu jest zła. I have a son who, one of my children Jedno z moich dzieci, mam syna, is adopted. jest adoptowany. He is a child who would have been allowed to be legally aborted in your country. To jest dziecko, które legalnie mogło być abortowane w waszym kraju, Because he was conceived in rape. ponieważ on został poczęty w wyniku gwałtu. My child, Jude,
has just as much value and worth as all of my children who were conceived in love. Jude, mój syn, jest tak samo warty i godny jak każde z innych moich dzieci, które zostały poczęte w wyniku miłości. No compromise. Żadnego kompromisu. Stand up for these children. Stand up for their lives. Obudźcie się, obrońcie te dzieci. And I will echo the words of one of my favorite saints, Saint John Paul II, who I know you all love. Powtórzę teraz słowa mojego idola Jana Pawła II, którego wszyscy znacie. Do not be afraid. Nie bójcie się. God did not put in us a spirit of fear or timidity. Pan Bóg nie dał nam ducha bojaźni. God put in us a spirit of courage, of strength. Pan Bóg dał nam ducha siły. Use the strength that God has put in you to defend the most vulnerable among you. And there is no one more vulnerable than the unborn. I użyjcie tej siły, żeby bronić te najmniejsze, które nie mogą się same obronić. Brońcie ich. The whole world is looking to you, Poland. Cały świat na was patrzy, Polsko. The Catholic world is looking to you. Cały katolicki świat patrzy na was, Polsko. We are looking to you to fight. We are looking to you to do the right thing. Patrzymy na was i oczekujemy tego, że będziecie walczyć, że będziecie robili to, co powinniście robić. We are looking to you to raise your voice. Czekamy na to, aż wstaniecie i zaczniecie działać, bronić nienarodzone życie. Thank you all so much and God bless you. Dziękuję wam bardzo i niech was Pan Bóg błogosławi.